Cześć! Długo trzymałam Was w napięciu, nie zdradzając celu tegorocznej wyprawy, ale nadszedł już ten właściwy moment i mogę powiedzieć Wam, że wybieram się w tym roku do Norwegii celem przejścia całej Norwegii trasą Norge-Phalanx. Norge-Phalanx to nie jest szlak, to jest trasa, którą każdy wędrowiec układa sam, więc ja też ułożyłam sama swoją trasę. Jest to rzecz dość głęboko zakorzeniona już w norweskiej tradycji wędrowania. Od lat 50. taką trasę przeszło około 400-450 osób. Ale właśnie każdy robi to inaczej. Oprócz Norge-Phalanx pieszego jest też rowerowe, kajakowe, mieszane. Można też przebiec. Przebiega się zazwyczaj asfaltem. Ja nie będę szła asfaltami, prawie. Oczywiście troszkę tego będzie, ale będą to głównie góry i będzie też coś w rodzaju trawersu gór skandynawskich. Zacznę na samym południowym krańcu Norwegii, na skale Nesvarden koło latarni morskiej w Lindesnes i będę szła na Mageroje, ale nie na Nordkapp, tylko na Knivskelodden, sąsiedni cypelek, który jest najdalej na północ wysuniętym punktem Norwegii, do którego można dojść pieszo. Kraniec Norwegii kontynentalnej jest na Nordkinie, ale przez tunel można iść dalej na wyspę Mageroje i być dalej na północ, właśnie na Knivskelodden. To jest mój plan. Trasa ma, z tego co policzyłam palcem po mapie, 2800 km, więc pewnie będzie w rzeczywistości trochę dłuższa, ale tak liczę, że mniej więcej 2800, może 2900. Zobaczymy jak wyjdzie, jak już skończę. Mam do pokazania sprzęt, który zabieram ze sobą. Tą trasę planowałam od wielu lat, to było takie moje wielkie marzenie. Ale ostatnie przygotowania sprzętowe odbywały się właśnie w zeszłym tygodniu. Nie wszystko, co chciałam zabrać, dotarło niestety. Parę rzeczy nie dotarło i jest trochę inaczej. Niektórych rzeczy nie mogę znaleźć w domu. Ale tak, jest też trochę nowych rzeczy, oprócz rzeczy, które już dawno znacie. Większość jest taka sama jak zawsze, ogólnie rzecz biorąc. Base weight wynosi 6 kg. Prawie że idealnie, bo 5998 gramów, więc można powiedzieć, że 6 kg tego sprzętu, liczonego oczywiście bez jedzenia, bez wody i tym razem postanowiłam zrobić to profesjonalnie. Jest też bez tak zwanych consumables, czyli bez rzeczy, które się zużywają, na przykład jak mydło albo szampon. Liczy się tylko puste opakowanie. Na tej zasadzie liczy się zawsze tylko wagę kartusza, a nie wagę gazu. Więc 6 kg bez tych rzeczy zużywalnych. Zacznijmy od plecaka, czyli nie inaczej niż zwykle. Ups. On My Way Triple Crown. W tym roku mam właśnie nowy egzemplarz szary, który był już ze mną na Mazowszu i na szlaku karpackim. To jest plecak o dość dużym litrażu jak na ultralightera, czyli ma 47 litrów pojemności w komorze głównej plus jeszcze ogromne kieszenie. Ten litraż jest mi potrzebny, bo będę miała nawet odcinek, na którym będę nieść 10 dni zapas jedzenia na 10 dni. To jest dużo, to jest duża objętość, więc to jest mi potrzebne. Będzie mnóstwo takich odcinków po 5, 7, 8 dni. Więc tak, większy plecak jest potrzebny. W przypadku polskich szlaków to nie zawsze jest potrzebne. Mam nową folię do plecaka. Zamiast worka na śmieci mam nieco lżejszą folię Nylofium. Ostatnio modną wśród długodystansowców. Wolałabym, żeby była odrobinę większa, bo jest tak ledwo na ten rozmiar plecaka, ale myślę, że da radę. Jeszcze jakaś reklamówka pewnie wskoczy na koniec, na rzeczy, na lunch i tak dalej, na takie rzeczy, które mam na samej górze.
Dalej namiot, nowy namiot, który już pokazywałam na Instagramie i trochę na niego narzekałam. Zipax Plex Solo to jest namiot, który właśnie kupiłam w tym roku z myślą o Norwegii. To jest oczywiście bardzo lekki namiot stawiany na jednym kijku, który może się niektórym wydawać nie dość odporny na warunki, jakie panują w norweskich górach. Trzeba też powiedzieć, że w norweskich górach jest dużo chatek turystycznych, więc w razie czego jest się gdzie schować, ale konstrukcje opierane na jednym kijku, takie piramidy, są bardzo odporne. Kupiłam nowy, bo zależało mi na nowej podłodze. Oba moje stare namioty mają dziurawą podłogę, a ja chciałam mieć taką, która tam od tego torfowiska nie będzie wpuszczała wody do środka, więc właśnie mam ten nowy namiot. Zmodyfikowałam go, dodałam zapięcie w drzwiach i wzmocniłam szczyt namiotu, w którym się ten kijek opiera. O tym będzie jeden z kolejnych filmików na kanale, więc zobaczycie, co konkretnie zmieniłam w tym namiocie. On waży 400 gramów, 399 teraz po zmianach, więc jest bardzo lekki. Dodatkowo do namiotu mam folię Polycryo, recenzja w jednym z filmików poprzednich, i zestaw śledzi Hilleberga oraz 6 Hillebergów i 4 tytanowe szpilki. Ten nowy namiot wymaga użycia 2 szpilek więcej niż poprzedni, więc trochę tego jest niestety. I tutaj jest też śpiwór, tylko że to nie jest właściwy śpiwór. Tutaj mam zebrę w worku wodoszczelnym. Mój długoletni, wysłużony już nieco śpiwór customowy Robertsa. I nowy, to właściwie on nie jest nowy, tylko przerobiony, jeszcze nie dotarł niestety, ale widzieliście go już, jeżeli śledzicie mojego bloga od dawna, a jeżeli nie, to krótko powiem, że chodzi o śpiwór, który był moim pierwszym śpiworem Robertsa. Zamówiłam go w 2014 roku. Nie wiedząc jeszcze dużo o śpiworach, napisałam tylko, że chcę szeroki i ostatecznie potem się okazało, że był nie dość szeroki. Jak już miałam potem inne śpiwory, zebrę i 300 i one były tak przyjemnie szerokie w nogach, to już do takiej mumii nie umiem wrócić. Zresztą jest to niezdrowe dla stawów biodrowych i dla pasma biodrowo-piszczelowego, żeby śpiwór był wąski w nogach, więc nie planuję długich dystansów w mumiach i dlatego poprosiłam Robertsa o poszerzenie tego starego śpiwora i właśnie jest w poszerzaniu. To jest śpiwór z komorami kasetonowymi, takimi najcieplejszymi, jakby kwadratowymi komorami. A tak to nie różni się specjalnie od zebry, bo ma też taśmy do przytwierdzania do śpiwora i puste plecy. Także wygląda dość podobnie, poza różnicą w komorach, i jest czerwony. Materac jak zwykle Thermarest X-Lite Women's. I jeszcze z tych nieco starszych zapasów, bo słyszę coraz częściej, że Neoery już nie są tak dobre, jak były kiedyś, niestety. Co zrobić? Zestaw kuchenny, jak zawsze, tu się nic nie zmieniło. Garnek Evernew litrowy, 900 ml, tytanowa łyżka, palniczek BRS i zapalniczka Big Mini. Mam worek duży na jedzenie wodoodporny, też nowy, żeby na pewno nie przeciekał. Jest to znowu Zipax. Mam słoiczek plastikowy na jakieś masło, tego typu rzeczy, zazwyczaj takie, że noszę. Mam swoją butelkę Nalgene do herbaty i mam 3 butelki Polaris z Biedronki. Dlaczego aż tyle butelek w kraju, w którym wszędzie płynie woda? No z lenistwa. Nie chce mi się nosić ciągle wody do namiotu i lubię mieć cały zapas przyniesiony. Nie zawsze biwakuję przy wodzie. Woda to zimne, generuje zimno. To zazwyczaj jest w takich zimnych dołkach. Poza tym właśnie nie zawsze biwakuję w ogóle nad wodą. Czasami po prostu idę, aż nastanie godzina, że trzeba się rozbić, a akurat tam nie ma wody. Więc tak, lubię chodzić z 4 butelkami. Jak zmienię zdanie, to zawsze mogę jedną oddać do recyklingu. To wszystko, jeżeli chodzi o kuchnię. Takie drobne rzeczy, które na pewno się przydadzą. Moskitiera na głowę, będzie sezon komarowy, w lipcu się zacznie.
Mam też taki mały repelent na komary, może się przydać. Mam czołówkę, bo pod koniec sierpnia już noce są ciemne i nawet w Norwegii jest ona potrzebna. To dowiodło przejście Szwecji w mniej więcej tej samej porze roku. Na koniec była mi potrzebna czołówka. To jest stary Petzl E-Light, którego zawsze biorę na te najdłuższe dystanse. Piłeczka do masażu, papier toaletowy w niewielkiej ilości. Chusteczka do nosa bawełniana, zawsze bawełniana, nigdy nie używam chusteczek higienicznych. Wiadomo, powstają z celulozy, czyli z drzew. Mam kompas, bo zwykle nie noszę, ale teraz myślę, że może mi się przydać, bo moja trasa zawiera dużo odcinków bezszlakowych, takich albo że ścieżka będzie ledwo widoczna, albo że ścieżki nie będzie wcale i może warunki pogodowe sprawią, że nie zupełnie będę wiedziała, gdzie jestem, więc na wszelki wypadek biorę kompas. Chciałam wziąć lżejszy kompas, ale nie mogę go znaleźć, gdzieś mi wsiąkł, tak rzadko używam kompasu, że zgubiłam swój główny kompas, więc biorę taki starszy, 30-gramowy. Taki bardziej profesjonalny, ale wolę tamten, no ale go nie mam. I jeżeli dalej patrzeć, co tu mamy do nawigacji, mam oczywiście telefon. On jakby będzie pewnie odgrywał dużą rolę, do niego mam wodoodporną torebkę. Ale do telefonu, w którym mam tylko taką ogólnotopograficzną, dobrą topograficzną mapę w aplikacji Chfor, mam wszystko wydrukowane na papierze. Mam mapy wydrukowane z plików PDF. Ja je sama stworzyłam po prostu na portalu Norgeskart. Można sobie pobrać mapę w dowolnej skali i w PDF-ie narysowałam sobie trasę, którędy chcę iść i dla całej Norwegii wydrukowałam na kartkach, na papierze ulotkowym 40 gramów na metr kwadratowy, także cały ten plik map waży 380 gramów dla całej Norwegii, ale będzie to podzielone na dwie części, ponieważ w połowie, no trochę dalej za połową trasy będzie na mnie czekała paczka z nowymi butami i jednocześnie wyślę sobie właśnie mapy i parę drobiazgów, które będą mi potrzebne na wymianę. To jest właśnie w tym niebieskim pudełku, to na końcu pokażę, co tam jest. Tutaj mam też portfel i notesik, jeszcze długopis do notowania tego, co się w ciągu dnia dzieje. A telefon to ponownie Motorola G7 Power, znakomity telefon, świetna bateria, jeszcze GPS nigdy mnie nie zawiódł, jest naprawdę dobry. Mam kijki trekkingowe naturalnie, te same co zawsze, Leki Cork-Lite. Zaczynam się zastanawiać, jak długo one będą jeszcze mi służyły, ale no są naprawdę super. Już tu jakaś korozja zaczyna tego aluminium występować, ale myślę, że dadzą radę. Końcówki gumowe na te asfaltowe odcinki, które po drodze się trafią. I teraz ubrania. Mam nowe altry, ale stare altry, bo to są Lone Peaky 4,5, czyli model sprzed chyba 2 albo 3 nawet lat. Moje ulubione to były 4.0. Mam jeszcze takie odłożone, ale udało mi się kupić 4,5 i one też są bardzo dobre. Mam o pół rozmiaru za duże, bo niestety mojego rozmiaru już nie było. Sprowadzałam je z Anglii, gdzie jeszcze były Lone Peaky. No wiadomo, moje ukochane buty, ale te nowsze wersje są za wąskie dla mnie w palcach i niestety bardzo mi ściskają mały palec u nogi, pęcherze i to samo jest właśnie w Timpach, jak zrobiła się cieplejsza pogoda, Timpy mam na sobie, to właśnie ten mały palec zaczął dostawać za swoje. Niestety w tych nowych butach została i w Timpach i w Lone Peakach została zmieniona geometria i inaczej się stopa układa, więc za wszelką cenę jeszcze te stare Lone Peaky. Ubrana będę tak samo jak w Szwecji. Mam długie spodnie. W Szwecji żałowałam, ale w Szwecji długo szłam tymi lasami i nizinami, a w Norwegii będę praktycznie cały czas w górach, więc spodnie Palisade już opisywane na blogu, testowane w kolorze takim granatowym. Te spodnie są cienkie, chronią od wiatru i chronią przed komarami. To jest ich pewnie najważniejsze zadanie.
bo mam tylko ten mały repelencik, a nie będę się cała pryskać cały czas. Koszulka Merino Icebreaker Tactilite, taka, którą zawsze biorę do Skandynawii latem, taka właśnie uniwersalna. No, 2 pary majtek z wełny Merinosa, również też Icebreaker. Wełna bardzo przyjemna jest w takim klimacie zimnym i wilgotnym. Biustonosz, skarpety, 2 pary, jak zawsze linery z palcami i takie grubsze smart woole, czy one nie są jakoś specjalnie grube. To jest dawny model Outdoor PhD Outdoor Medium, ale ten medium od light różni się tylko tym, że ta partia nad kostką jest grubsza, na stopie jest tak samo. Teraz one się nazywają nieco inaczej, chyba hike light, coś takiego. To są wciąż te same skarpety, a to Injinji, te palczaste. No i stóp-tuty do butów, żeby nie wpadały paprochy. Daszek na głowę Dynafit. Mam nowy egzemplarz. Niestety widziałam, że znowu moją ulubioną rzecz przestali produkować, tak jak te spodnie, które udało mi się jeszcze kupić. Taki ten mój ulubiony daszek przestali robić. Zawsze to samo. To są ubrania, które będę mieć na sobie, a w plecaku będzie tego nieco więcej. Ze względu na właśnie trudne warunki pogodowe mam o jedno ubranie więcej niż w Szwecji, bo pamiętam, że jak wychodziłam na wysokie jakieś tam grzbiety, to było trochę chłodno, a ja zawsze marznę w tyłek, więc kupiłam sobie takie krótkie getry z merino dodatkowo pod spodnie, także jak będzie tak nie na tyle zimno, żeby ubierać ten normalny getry z power stretchu, to będę sobie nosić tamte, a w razie czego mogę ubrać jedne i drugie. Getry z power stretchu, kwartka do kompletu z bluzą. Rzeczy, których używam też już 2 lata, bo miałam je od kwarka do Szwecji, dane do testowania i no jakby wciąż się nadają, wciąż są świetne, bardzo je lubię, więc jadą ze mną ponownie. No i rzecz, którą właśnie nie zawsze zabieram na długie dystanse, ale jeżeli jest to Skandynawia, to tak, czyli wiatrówka. Ona już jest tak stara, że aż wyblakła. Arc'teryx Squamish, stary model, który miał lepszy kaptur i w ogóle był lepiej uszyty, więc on też ze mną jedzie. Myślę, że się nie raz i nie 2 przyda. Te ubrania dodatkowe, nienoszone cały czas na sobie, będą sobie wędrowały w worku wodoszczelnym Zipaxa. Zipax robi najlepsze według mnie worki wodoszczelne. W każdym razie z tych wszystkich, które miałam, to te wytrzymywały najdłużej i nie robiły niespodzianek w rodzaju kałuży w środku. Kurtka puchowa Robertsa, którą też miałam uszytą do Szwecji. To był customowy model, trochę ponad 100 gramów puchu, bez kaptura, taka dosyć długa, żeby nie zawiewało, żeby było ciepło, w nereczki. Już była recenzja na kanale tej kurtki, więc możecie sobie poszukać. I ubranie przeciwdeszczowe, wiadomo, Norwegia, na pewno będzie lało. Ale ponieważ jestem już tak strasznie rozczarowana tymi wszystkimi membranami, które nie działają, więc kupiłam znowu najlżejsze możliwe ubranie przeciwdeszczowe, żeby nie nieść na darmo czegoś, co i tak cieknie, tak jak to miało właśnie miejsce w Szwecji, gdzie miałam takie cięższe Arc'teryxy, które też ciekły, więc teraz mam coś innego w tym roku właśnie kupione. Kurtka Enlightened Equipment Wisp, 150 gramów, ultra lekka. Nie podoba mi się w niej kaptur, nie jest najlepszy. Będę kombinować, jak to zrobić, żeby jakoś lepiej układał się wraz z daszkiem, ale ogólnie mi się podoba, zwłaszcza, że jest właśnie taka lekka. A na razie z tego, co testowałam, to nie jest najgorzej. Znaczy nie przeciekła przy pierwszym użyciu, tak jak to się zdarzało innym kurtkom. I do tego mam spodnie przeciwdeszczowe Zipax Vertis. Też takie obszerne i minimalistyczne, bez żadnych zamków, takich tam rzeczy, kieszeni albo czegoś, gumeczka w pasie i koniec. To jest ten sam materiał w jednym i drugim.
tylko inna firma. Chciałam wziąć, tak jak na szlakach amerykańskich, spodnie Astukas Aher Pants, ale niestety realizacja zamówienia niespodziewanie trwała pół roku. Już się bałam, że w ogóle to zamówienie nie zostanie zrealizowane. Ostatecznie spodnie mają przyjść dzień po moim wylocie do Norwegii, więc nie pojadą ze mną. No i druga rzecz, z którą miałam kłopot, czyli skarpety wodoodporne. Zabieram moje ulubione Rocky Gore-Tex, ale niestety stary egzemplarz, który już nie jest stuprocentowo szczelny. Zamówiłam nowe. DHL zgubił paczkę, paczka utknęła w Bydgoszczy, została zwrócona do nadawcy. Minął miesiąc, teraz dopiero nadawca ją znalazł i znowu niestety nie dojdą przed moim wylotem, więc będę mieć te stare. Jak już będzie z nimi bardzo źle, to pewnie da się coś kupić w Norwegii. To jest kraj bardzo outdoorowy i jest tam sporo sklepów ze sprzętem, coś pewnie tam mają. Stare rękawice, łapawice wodoodporne. Chciałam wziąć nowe, bo kupiłam łapawice Enlightened Equipment, ale tak pomacawszy je stwierdziłam, że przy moim intensywnym używaniu kijków trekkingowych to one nie wytrzymają. To już lepiej zabrać te stare Arc'teryxy Beta R, już w tej postaci nieprodukowane, ale to były naprawdę dobre łapawice. I oczywiście rękawiczki rowerowe do kijków trekkingowych i stabilizatory na kolana, no jakby bez nich nigdzie się nie wybieram. I myślę, że biorę też szaraczki na tą początkową część. W tym roku nie ma jakiejś gigantycznej ilości śniegu. Hardangervidda jest już wytopiona w większości, ale wybieram się też w Jotunheimen. Chcę zdobyć najwyższy szczyt Norwegii, Galdhøpiggen, i chcę wejść na Glittertind i na Slotted. Któraś z tych gór na pewno będzie śnieżna. Jakby one nie są te raczki konieczne, ale myślę, że je wezmę, bo chcę się czuć bezpiecznie, nie chcę się pośliznąć. Jak już ten odcinek przejdę, to odeślę je do znajomych w Oslo, którzy je potem odeślą do mnie do Polski. Katula Microspikes to są moje ulubione raczki i używam ich od lat. Poprzedni egzemplarz miałam w Stanach, weszłam w nim na ponad 4000 metrów. Także lubię je, pasują do biegowych butów, które są elastyczne, i tak i raczki są elastyczne, i to jest bardzo fajna rzecz na taki późno wiosenny śnieg. Do pokazania pozostała tylko ta paczka, to znaczy to pudło, w której są rzeczy, które pojadą na połowę szlaku jako wymiana, rzeczy, które się zużyją i rzeczy, które będą mi potrzebne. Także połowa tych map, które tu mam, nowe buty, takie same, nowe skarpetki, koszulka, jakieś tam tabletki z magnezem, notesik drugi, mydełko, pasta do zębów i mam mleko w proszku, bo w Norwegii nie ma mleka w proszku, a ja potrzebuję do kawy, szampon i parę batoników i barszcz knora w proszku, bo w Norwegii tego nie mają, a ja tak lubię, więc takie coś mam. A teraz widzę, że nie pokazałam w ogóle jeszcze elektroniki, przecież, bo to już jest wszystko. Elektronika i kosmetyki. No w kosmetyki to są jak zawsze, to nawet nie ma co tam opowiadać. W środku jest scyzoryk Victorinox Classic, maleństwo moje ulubione, też już recenzja na kanale była. I tu mam też apteczkę. W następnym odcinku będzie właśnie o apteczce, więc zobaczycie, co w tej apteczce mam. A elektronika też jest taka jak zawsze. Mam tutaj ładowarkę, dwie ładowarki do telefonu i osobna do aparatu i do powerbanku. Powerbank chiński Miller i 3 ogniwa 18650, słuchawki i karty pamięci, takie tam szmatka do obiektywu i okularów, i mam nową baterię zapasową do aparatów dzięki patronowi, który mi ją ufundował. I jeszcze sprzęt fotograficzny, którego nie widzicie, bo właśnie go używam.
Aparat ten sam co od 2 lat, czyli Sony RX107. Statyw Petco, malutki 50-gramowy, który zastąpił Gorilla Poda. Gorilla Pod był tragiczny, ciągle się łamał, ten jest znacznie lepszy. I mam taką szynę, a na szynie mikrofon Rode z deadcatem. Z tym mikrofonem mam wiecznie problemy, niestety. Bardzo go lubię, świetnie wyłapuje dźwięk, ale coś tam na tym kablu, na tym jacku nie działa. Już się zbieram w sobie długo, żeby kupić jakiś nowy kabel czy coś, ale no nie zrobiłam tego jeszcze, więc zawsze muszę sprawdzać, czy mi się dźwięk nagrał, a niestety czasami mi się nie nagrywa, tylko skrzypienia następują. No i jeszcze drobiazg, czyli taki ten uchwyt do kijka trekkingowego, który się nakręca na aparat i wtedy z kijka mogę się filmować, więc jak pytacie, jak to robię, że mam taką odległość kamery od siebie, to właśnie dzięki temu drobiazgowi. I to już jest naprawdę wszystko. Dużo tego, miał być minimalizm, ale trochę tego jest. Ale myślę, że i tak będę mieć jeden z lżejszych plecaków na Norge Polanx. Nie jestem pierwsza w tym roku, jak jest już dużo ludzi na szlaku. Wszyscy zaczęli jakieś 4-6 tygodni temu. Ja jestem właśnie, pewnie będę ostatnią, która zacznie, ale właśnie chciałam, żeby śnieg się stopił, żeby już było przyjemnie do chodzenia, a potem można iść szybciej. Tak wolę. I chcę też załapać się na początek jesieni w Norwegii, bo bardzo lubię jesień w Laponii, to jest piękna pora roku, a jak przechodziłam w Szwecję, to skończyłam jeszcze w sierpniu i właściwie nie widziałam tej jesieni w Laponii, więc było mi żal, więc teraz właśnie tak zaczynam troszeczkę później, żeby troszeczkę później skończyć. Będą relacje oczywiście, będą relacje na Instagramie, to na pewno. Prawdopodobnie uda mi się też pisać relacje na blogu, jest taki plan, czyli co jakiś czas będzie właśnie na blogu relacja z następnego odcinka. A filmy będą tradycyjnie dopiero po tym, jak skończę wędrówkę, jak zacznę jesienią montować to wszystko, co nakręcę, to będzie się to ukazywało systematycznie jesienią. Nie zostawię was jakby samych i znudzonych. Przygotowałam trochę filmów, które się będą automatycznie publikowały przez całe lato, więc nie będziecie się całkowicie nudzić. To będą filmiki sprzętowe i poradniki, więc tak, na wędrówki musicie troszeczkę poczekać. I jeżeli chcecie jakoś wesprzeć mój kanał i moją wyprawę i przyczynić się do tego, że te filmiki będą powstawały, to polecam waszej uwadze moje konto na Patronite. Tam możecie coś ewentualnie wpłacić, jeżeli chcecie. Tak, i to wszystko. Mam nadzieję, że to będzie udane lato, że to będzie jedno z mniej deszczowych lat w historii Norwegii. Chciałabym, żeby była ładna pogoda, żeby na trasie wszystko poszło zgodnie z planem, żeby te najtrudniejsze, najniebezpieczniejsze odcinki jakoś udało mi się pokonać. Właśnie najbardziej boję się urwisk, jakichś skał, piarżysk, no i przechodzenia rzek. Zobaczymy, jak z tym pójdzie. Trzymajcie kciuki, ja wam też życzę wspaniałego lata i cokolwiek sobie zaplanowaliście, jakąkolwiek wędrówkę albo innego rodzaju podróż, to życzę wam, żeby była bardzo udana. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!